Trzymajcie za mnie kciuki, bo Ford naprawdę mnie to stawia w mocno dyskomfortowych sytuacjach. Ja nie wiem, na starość jednak człowiek jakoś się bardziej wszystkiego boi. Dziwne. Kiedyś nic mnie nie straszyło. Skakałam na bungee, wszystko robiłam. A teraz się człowiek boi nie wiadomo czego. Maja kontynuuje swoją podróż pełną wyzwań za kierownicą elektrycznego Forda Mustanga Mach-E. Każdy dzień to nowe wyzwanie dla Mai i propozycja na aktywność w duchu przygody dla każdego z nas. To już drugi dzień wyprawy, a przed Mają drugie wyzwanie, przy którym nawet najwyższe góry okażą się niziutkie. Udało mi się wczoraj przeżyć. Skałki i wspinanie w Jurze okazało się naprawdę super wyzwaniem, super przygodą. Bardzo Wam polecam spróbować. To mogę potem pożyczyć i sobie będę tak oglądała telewizję? Działam pod dużym, silnym stresem. Jeden i drugi i trzeci. Kurde, a jak? Jestem, że się stresuję. A co mnie czeka dzisiaj? Sama tego nie wiem. Wiozę kajak, ale z tego co sprawdziłam, punkt startowy mojej drugiej przygody znajduje się na niewielkim lotnisku, w związku z czym spodziewam się raczej przygody w powietrzu, więc zapowiada się bardzo ciekawie, tym bardziej, że bardzo mocno dzisiaj wieje. Jesteśmy na Górze Żar, wznoszącej się nad Jeziorem Żywieckim. To idealne miejsce do aktywnej rekreacji, od turystyki pieszej po zjazdy na rowerze górskim. Góra Żar to również kolebka polskiego szybownictwa. Słynie ze szkoły szybowcowej z tradycjami sięgającymi połowy lat 30. Po wojnie infrastruktura szkoły została odbudowana. Od tego czasu szkoła, korzystając z wyjątkowych warunków geograficznych, prowadzi szkolenia dla szybowników z całej Polski. Lotnisko Żar jest także miejscem zawodów szybowcowych rangi Mistrzostw Polski. Można też tutaj wykupić niezapomniane loty widokowe szybowcem, a lata się tutaj przez cały rok. Przekonajmy się zatem, jak Maja odnajdzie się w przestworzach. Wojtek, domyślam się, że dzisiaj moje życie jest w Twoich rękach. Powiedz, co mnie czeka i czy muszę się bać? Czy powinnam się bać? Nie będziesz się bała, naprawdę. Źle powiedziałam coś. Cześć Maja, Dzień dobry. Wojtek jestem. Wojciech Kos jest instruktorem szybowcowym oraz prezesem Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar. Maja nie mogła trafić w lepsze ręce. Jestem tutaj instruktorem szybowcowym i chcę Cię zabrać gdzieś do nieba. Co najważniejsze, chcę Cię przekonać do latania szybowcowego. Słuchaj, skakałeś kiedyś z spadochronu z szybowca? Natychmiast przestałam się czuć pewnie. Kuba, miło było Cię poznać. Dobra, wracamy do tego punktu. No dobrze, dzisiaj przeszkolimy Cię z użytkowania takiego spadochronu, ale będziemy latali szybowcem. To co, zaciągniemy szybowiec na start Twoim samochodem? Ruszyła maszyna. Elektryczny Ford Mustang Mach-E bez trudu radzi sobie z nachylonym, trawiastym pasem lotniska Żar i z ponad 500-kilogramowym szybowcem na haku. Nic dziwnego, samochód dysponuje napędem na wszystkie koła, mocą 351 koni i momentem obrotowym 580 Nm. No proszę, co Mach-E potrafi. Przygotowania do startu to praca zespołowa i niezwykle istotny proces w lotnictwie. Każdy ma do wykonania konkretne zadania, a wszystko sprawdzane jest wielokrotnie. I bardzo dobrze, bo Maję mamy tylko jedną. Następuje upragniona chwila. Szybowiec to tak zwana aerodyna. Utrzymuje się w powietrzu dzięki sile nośnej, która powstaje podczas opływu wielkich skrzydeł przez powietrze. Jak się wzbiliśmy w górę, okazało się, że są takie turbulencje, że absolutnie nie czułam się bezpiecznie. Cieszyłam się, że mam już bardzo doświadczonego pilota ze sobą. A powiedz Wojtek, bo jak jeżdżę teraz Machem, to pierwsze pytanie, które każdy mi zadaje, ile to ma zasięgu?
To ile zasięgu ma taki szybowiec? Jak daleko moglibyśmy polecieć? Jakbyśmy się tu wykręcili, czy mielibyśmy 1000 metrów, kilometr, to 50 kilometrów teoretycznie przelecimy w takim bardzo, bardzo, bardzo spokojnym powietrzu. Natomiast szybowcem w naszych warunkach klimatycznych można przelecieć, mieć zasięg bez użycia kropli paliwa 500, 700, a najdłuższe przeloty w Polsce to są do 1000 km. To jest tak, Wow. jakby stąd nad morze i wrócicie, bo to w linii prostej się liczy. Aha. To gdzie najdalej, startując tutaj z Żaru? Nad Solinę, w Bieszczady latamy, bardzo atrakcyjna trasa. To jak długo leci się nad Solinę i z powrotem? No, 7 godzin powiedzmy. Tak. Wow! Wow! I tak wysiedzisz bez problemu te 7 godzin? O, nawet do 10 latamy. Możliwość sprawnego pokonania 1000 kilometrów bez kropli paliwa robi wrażenie. Po zaspokojeniu pierwszego głodu wiedzy i widoków pora na chwilę odpoczynku. Maja wykorzystuje ten moment na rozmowę w dogodniejszych od szybowcowej kabiny warunkach. Chłopaki, razem z Machem E odkrywam aktywności, które są dostępne dla każdego, niekoniecznie zawodowego sportowca. Szybowce nie sprawiają takiego wrażenia, jednak na pierwszy rzut oka to jest bardzo zaawansowany sport i trudny. Powiedzcie, jak to jest w rzeczywistości? Wręcz przeciwnie, ci powiem. Naprawdę. Od 14 roku życia można zacząć latać. Latają chłopcy, latają dziewczyny. Szkolą się tutaj, mają 60 lat nawet piloci, tak? I 90, przynajmniej 5% osób bardzo dobrze znosi latanie, nie? I każdy jest w stanie nauczyć się latać. A czy można przyjechać tutaj do Was i zrobić taki jeden lot zapoznawczy, żeby w ogóle poczuć, czy to jest moja bajka, czy to nie jest moja bajka? Pewnie, to jest, można przyjechać tutaj z marszu, jak jest piękna pogoda i latamy, umówić się na taki lot z instruktorem, wypróbować, zobaczyć, czy to Ci się spodoba, polecieć motoszybowcem, poczuć wiatr w skrzydłach, we włosach i może zacząć nawet tą przygodę, jeżeli Ci się spodoba i wiesz, że to jest dla Ciebie. A czy jest to też taka turystyczna atrakcja, loty widokowe szybowcem? Tak, jest to atrakcja turystyczna, żeby zobaczyć właśnie te góry, Beskidy, jezioro. W naszym regionie to jest jeden z najbardziej nadających się terenów, bo mamy tak, jedno jezioro, drugie jezioro, górę, no ma górkę Żar, szczególnie Żar, nie? Która jest tutaj kultową górą w Beskidzie Śląskim, Żywieckim. Ile czasu trwa takie szkolenie? Po jakim czasie można już faktycznie samemu wystartować, wylądować? Musisz przejść wpierw szkolenie teoretycznie, to można online przed komputerem, zimą, jesienią zrobimy, w zależności jak kto ma czas, a później kurs podstawowy kończy się 5 wylotami samodzielnymi i 5 dni, bywa, że i 5 dni uczeń zdolny i warunki atmosferyczne pozwoliły ukończyć taki kurs. 5 dni i sama I startuje, polecisz sama ląduje, sama, tak? No polecisz, no puścimy cię. Podczas drugiego lotu z Kubą miałam okazję podtrzymać drążka, posterować trochę pedałami, ale tylko trochę. Przyznam, że cały czas tak rzucało, że wolałam, żeby to Kuba sterował. Zaczynamy Twoje szkolenie szybowcowe. Jakub ma szybownictwo we krwi. Lata od 2017 roku i jest byłym członkiem szybowcowej kadry narodowej juniorów. Jeżeli chcesz skręcić w prawo, dajemy prawą nogę, prawą lotkę, skręcamy w prawo. Dokładnie. Ale przyciskam pedał w prawo i... Tak, Ale lotkę jak daję w prawo, a czuję, że ona jest na lewo. lekko teraz w krążeniu musimy ją przejść w drugą stronę, żeby zniwelować siłę nośną na skrzydle. Jak porównasz te latanie do jazdy na rowerze? Ojej, nie, zupełnie nie jesteś w stanie tego porównać. Albo do jazdy autem? Co jest według Ciebie łatwiejsze? No ja w tej chwili jeszcze nie czuję tego wiatru i no wariometr OK już mi trochę mówi, natomiast wiesz, na rowerze, samochodem widzisz przeszkody, które są przed tobą, widzisz te kamienie, które wywołują turbulencję, Tak. a tu tego nie widzisz, A tu nie Więc widzisz, dokładnie. musisz się nauczyć tego czuć, więc to na razie jest dla mnie
dość abstrakcyjne. Dobre spostrzeżenie, trzeba czuć to wszystko. Na pewno, jeżeli bym chciała się uczyć latać normalnym samolotem, to wolałabym najpierw nauczyć się latać szybowcem. Szybowcem. To bez dwóch zdań. I o ile jeszcze strachu takiego może nie było, to jednak to, że tym szybowcem cały czas rzucało, jesteśmy w małej przestrzeni, świeciło słońce, więc w kabinie było ciepło, no to zaczęłam już czuć się trochę dyskomfortowo. Czekaj, dobra, teraz to przytrzymaj, ja już odpalam kładę. Nie, zaraz postanowimy. Na razie tylko zatrzymamy się, zjedziemy trochę na dół. To powiem tak, myślałam, że wszystko co hardkorowe mieliśmy wczoraj, to nie, mieliśmy dzisiaj i mam nadzieję, że nie będziemy mieli jutro. Maja nas zabije. Najlepiej się leciało wtedy, kiedy mieliśmy największe atrakcje. Beczka, korkociąg, spirala, ślizg na ogon czy opadanie liściem. To tylko niektóre z widowiskowych figur możliwych do wykonania w szybowcu. Akrobacje szybowcowe uznawane są za najtrudniejszy sport lotniczy, bo pilot podczas wykonywania ewolucji musi nieustannie walczyć o utrzymanie odpowiedniej prędkości, a wcześniej nabrać jej przez nurkowanie. I potem znów zbijaliśmy się wysoko. Akrobacje szybowcem zapewniają jednak niezapomniane przeżycia, bo wykonywanym ewolucją nie towarzyszy warkot silnika spalinowego, a niebo staje się sceną dla pilota i jego maszyny. Pytanie, jak w tym wszystkim odnajduje się pasażer, czyli Maja. Akrobacje szybowcem, paralotnią czy też samolotem z silnikiem to jest coś, co zostawia takie wrażenie, że ciężko jest to opisać. Przygoda z szybowcami była dla Mai wymagającym wyzwaniem, ale jak widać zapewniła jej również mnóstwo pozytywnych wrażeń. Takich wrażeń dostarczy z pewnością każdemu, kto zechce spróbować tego pomysłu na aktywne spędzenie czasu. Na chętnych czeka wiele szkół szybowcowych w całej Polsce, oferujących zarówno pojedyncze loty widokowe, jak i możliwość nauki latania. Maja obiecała, że z pewnością wróci jeszcze, zarówno na Górę Żar, jak i do kabiny szybowca, chociaż nie sprecyzowała, czy bardziej dla widoków, czy przeciążeń podczas akrobacji. To powiem prawdę. Było tak, że ten ostatni lot miał być niespodzianką. Ale jak panowie zobaczyli moją minę po pierwszym locie, kiedy już prawie wymiotowałam, to stwierdzili, że może jednak zapytają, czy dam radę. Ponieważ ja powiedziałam, że no ten trzeci lot to jak nie jest potrzebny do scenariusza, to może już niekoniecznie, bo się nie czuję najlepiej. No chyba, żeby miały być akrobacje. I ja sama to powiedziałam. No i faktycznie były akrobacje, w związku z czym poczekaliśmy jeszcze do wieczora i absolutnie warto było czekać. Akrobacje, totalny wow. Moment, kiedy samolot się przychyla i następuje taka absolutna cisza. Jaka cisza! Wow. Każdy może przejść kurs i się sam nauczyć takich akrobacji. O! Maja z powodzeniem ukończyła drugie z 5 wyzwań, które czekają na nią podczas jej zelektryfikowanej podróży. Po mocnych przeżyciach w szybowcach pora na chwilę błogiego relaksu za kierownicą Mustanga Mach-E, krótki odpoczynek oraz przygotowanie na kolejny dzień i kolejną przygodę, która do ostatniej chwili pozostanie dla Mai niespodzianką. Przygoda 3. Cisza i spokój. Mustang Mach-E jako samochód elektryczny zapewnia niezwykle komfortowe i kojące warunki podróżowania w niemal całkowitej ciszy. Jedyne co słyszysz w trakcie jazdy to szum wiatru opływającego aerodynamiczne nadwozie. Cisza i wiatr to główni bohaterowie twojej kolejnej przygody. Cisza i wiatr. Szybowce były dzisiaj. No ciekawe. Było pięknie, a teraz pora na kolejną przygodę. Widzę, że tym razem czeka mnie nocleg nad jeziorem. Mam nieco ponad 2 godziny drogi i myślę, że zrobię sobie po drodze krótką przerwę. I ja i Max zasłużyliśmy na dobrą kolację. Ja w restauracji, a on przy ładowarce.
ruszamy, a wy wracajcie do mnie w kolejnym odcinku.